Każdy z nas z pewnością wie lub przynajmniej kojarzy, czym jest Open Air czy Poland Rock Festival. Niektórzy z Was są pewnie stałymi bywalcami i nie wyobrażają sobie, aby te coroczne imprezy miały się nie odbyć. A jednak ten koszmar dzieje się naprawdę, bo jak wiemy, tegoroczny Open Air został anulowany, a Poland Rock mogliśmy jedynie oglądać online. Co jeśli powiem Tobie, że te i podobne imprezy, koncerty Twoich ulubionych zespołów mogą zniknąć na zawsze? Jak to możliwe? Oglądajcie dalej. Często jest tak, że jeśli czegoś nie widzimy, to dla nas to nie istnieje. A żeby na scenie mógł wystąpić kilkuosobowy zespół, to po drugiej stronie na backstage'u musi zwykle pracować kilkanaście osób. Godzinny koncert zespołu wymaga kilkunastu, kilkudziesięciu nawet godzin pracy. Zbudowanie sceny, ekranów multimedialnych, zawieszenie oświetlenia, nagłośnienia, skonfigurowanie wszystkich urządzeń, omikrofonowanie instrumentów i wykonawców, przeprowadzenie próby. Znajomy realizator jakiś czas temu powiedział mi, że chciałby wiedzieć, jak wytłumaczyć rodzinie, czym się zajmuje. Pozdrawiam przy okazji, Patryk, jeśli oglądasz. Jak ma wytłumaczyć bratankowi, co robi wujek, kiedy wujek stoi za świecącym stołem i wciska kolorowe guziki? Do czego zmierzam? Koronawirus naprawdę zabija. Ale nie chodzi mi teraz o to, że zabija ludzi, tylko zabija branżę eventową i scenotechnikę. Sama technika sceniczna zatrudnia około 300 000 osób i wytwarza 3,5% PKB. Powiedziałem zatrudnia? Przepraszam, przejęzyczyłem się. Rzecz w tym, że ci wszyscy ludzie od marca nie pracują. Co gorsza, zostali praktycznie bez pomocy. Nie chcę teraz wchodzić w prawne szczegóły i rozkładać wszystkiego na czynniki pierwsze, ale w uproszczeniu przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadki powyżej 15% obrotów, w ramach tarczy antykryzysowej mogą liczyć m.in. na odroczenie składek ZUS czy wypłacanie tzw. postojowego, czyli 80% minimalnego wynagrodzenia, to jest 2080 zł brutto. A jakie koszty ponoszą przedsiębiorcy? Koszt utrzymania pracownika za najniższą krajową to nieco ponad 3000 zł. Składka ZUS wynosi ponad 1300 zł. Koszty księgowości są różne, ale oscylują zwykle wokół kilkuset złotych miesięcznie. W teorii pomoc państwa wydaje się być znaczącym ułatwieniem dla firm, które walczą o przetrwanie w czasie pandemii. W praktyce nie jest jednak tak kolorowo. Obroty firm, które zajmują się scenotechniką, pospadały nie o 15, 20 czy nawet 50%, a spadły często do zera. O ile początkowo wiele wydarzeń próbowano przełożyć na później, o tyle z czasem jedno za drugim zaczęto odwoływać. I to się działo wszędzie. Od gminnych dożynek po wielkie imprezy masowe jak Open Air. A teraz wyobraźcie sobie, że firma co miesiąc ponosi koszty kilkanaście razy większe niż te, o których przed chwilą wspomniałem. Dlaczego? Systemy nagłośnieniowe czy urządzenia oświetleniowe to ogromne kredyty i leasingi, które przedsiębiorcy co miesiąc spłacają po kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych. I co się dzieje, kiedy nie ma dochodów? Zaczyna się cięcie kosztów poprzez przymusowe urlopy, a następnie zwolnienia pracowników, w pierwszej kolejności umowy zlecenia albo o dzieło. Firmy próbują przetrwać dzięki oszczędnościom, ale te też kiedyś się kończą. Co się stanie, jeśli przedsiębiorcy zbankrutują? Dla właściciela takiej firmy milionowy leasing na głowie to wyrok na całe życie, bo wierzyciele będą upominać się o swoje i komornik może zlicytować należności. A dla nas? Festiwal czy koncert nie może odbyć się, jeśli nie będzie osób, które mogą go przygotować. Realizatorzy, technicy, rigerzy to często międzynarodowi specjaliści i ich praca wymaga odpowiednich umiejętności. Nie da się ich wymienić na elektryków albo pracowników fizycznych bez konkretnych kompetencji. A co za tym idzie, przy takiej specjalizacji trudno tym ludziom się w tym momencie na przykład przebranżowić i robić coś zupełnie innego. Jeśli firmy upadną, to jednak bardziej prawdopodobne wydaje się, że scenotechnika nie zniknie zupełnie w Polsce, tylko po prostu zostaniemy wyprzedani zagranicznemu kapitałowi. Od kilku miesięcy Polska Izba Techniki Estradowej walczy w rządzie o rozwiązania odpowiednie dla branży i przede wszystkim o uświadomienie rządzącym jej specyfiki. Niestety trudno póki co mówić o jakichś większych sukcesach. 7 lipca na Placu Zamkowym w Warszawie zorganizowano pikietę, która miała zwrócić uwagę na potrzeby techników. I żebyście mieli pełny obraz sytuacji, przypadek w Polsce nie jest jedyny. Podobne wystąpienia pojawiają się także za granicą, m.in. w Niemczech, Francji, Portugalii, Brazylii czy nawet w Stanach. Możliwe, że sytuacja poprawi się na wiosnę, ale tak jak powiedziałem, do tego czasu firmy muszą jakoś przetrwać. Inaczej będziemy opowiadać wnukom, że kiedyś było coś takiego jak koncert na żywo.
Zależało mi, żeby uświadomić wam, jak ważni są ci ludzie i niestety, ale bez techniki nie będziemy mieli kultury. Jeśli dotrwałeś bądź dotrwałaś do tego momentu, to bardzo cię proszę, udostępnij ten film dalej, żeby jak najwięcej osób o nim się dowiedziało. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I jeszcze raz was proszę o udostępnienie, o łapkę w górę, o subskrypcję, bo w ten sposób też bardzo pomagacie mi rozwijać kanał i mogę tworzyć dzięki temu podobne treści. I widzimy się za tydzień, we wtorek o 19:00 w kolejnym odcinku. Do zobaczenia tutaj na scenie, kochani. Cześć!